Cześć, witam Was ponownie w serii o kolorach i umaszczeniach kotów rasy Ragdoll. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam, czym charakteryzują się poszczególne umaszczenia. Tym razem opowiem o kolorach i odpowiadających za nie genach. W tym filmie, jak i w całej serii genetycznej, posiłkować się będę książkami i artykułami, które znajdziecie w bibliografii pod filmem. Przechodząc do rzeczy. Za kolory, w jakich występują ragdolle, odpowiadają 3 lokusy. Lokus to obszar chromosomu, w którym znajduje się określony gen. Czyli mówiąc bardzo uproszczonym językiem, lokus to taki pojemnik na dany gen. Lokusy, czyli pojemniki, do których wpadają geny odpowiadające za kolor kociej sierści, to B, D oraz O. Wiemy już z filmu o tym, jak zrobić krzyżówkę genetyczną, że każdy kot ma 2 kopie danego genu, po jednym od każdego z rodziców. I tak samo do każdego z tych pojemników trafiają 2 kopie genu odpowiedzialnego za kolor sierści. Do pojemnika na wariację genu B trafiają geny odpowiadające za barwę eumelaniny, czyli czarnego pigmentu we włosie. Te geny to duże B, małe b i małe bl. Duże B warunkuje powstawanie czarnego pigmentu. I jest to gen dominujący w stosunku do zarówno małego b, jak i małego bl. Wystarczy, że jeden taki gen duże B trafi do pojemnika na geny B, a kot będzie czarny, niezależnie od tego, jaki będzie drugi gen. Kolor czarny, w przypadku ragdolla będącego pointem, nazywamy seal. Przechodząc dalej, małe b to gen odpowiedzialny za pigment brązowy, co daje sierść w kolorze zwanym u ragdolli czekoladowym. Gen małe b, odpowiadający za kolor czekoladowy, to gen recesywny w stosunku do genu dużego B, odpowiadającego za kolor seal. Oznacza to, że kot może być czekoladowy tylko wtedy, jeśli nie dostanie od żadnego z rodziców genu duże B. Małe bl odpowiada za pigment jasnobrązowy, co daje kolor sierści zwany u ragdolli cynamonowym. Małe bl to gen recesywny zarówno w stosunku do dużego B, odpowiadającego za kolor czarny, czyli seal, jak i do małego b, odpowiadającego za kolor czekoladowy. Jeśli do pojemnika trafi gen duże B lub małe b, to gen małe bl nie będzie miał szansy się uaktywnić. Kot będzie cynamonowy tylko wtedy, jeśli do pojemnika trafią 2 geny małe bl. Kolor czarny dają więc aż 3 kombinacje genów. Kolor czekoladowy 2, a cynamonowy tylko 1. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają te kolory na prawdziwych kotach, w górze ekranu wyświetli się link do playlisty. Znajdziecie tam filmy poświęcone poszczególnym kolorom, a w nich przykłady prawdziwych kotów w takich kolorach wraz z nazwami hodowli, z których pochodzą. Oczywiście w rasie Ragdoll występują więcej niż te 3 kolory. Dzieje się tak dlatego, że obok pojemnika na geny B są też inne pojemniki, takie jak ten na geny D, warunkujące gęstość pigmentu we włosie. Do tego pojemnika mogą trafić geny dominujący duże D lub recesywny małe d. Gen dominujący, duże D, odpowiada za normalne zagęszczenie barwnika. Jeśli do pojemnika wpadnie chociaż jeden gen duże D, to nic się nie dzieje. Kolor się nie zmienia. Dopiero jeśli w pojemniku spotkają się 2 geny małe d, powodują one rozrzedzenie pigmentu i w konsekwencji rozjaśnienie kolorów uzyskanych za pomocą pojemnika B. Czarny rozjaśniany jest do niebieskiego, czekoladowy do liliowego, cynamonowy do płowego. Kolor czarny możemy uzyskać za pomocą aż 6 kombinacji genów B i D, dlatego jest tak popularny. Uzyskamy go za pomocą następujących kombinacji. Kolor niebieski statystycznie jest o połowę rzadszy. Uzyskamy go za pomocą zaledwie 3 kombinacji. Kolor czekoladowy dadzą nam 4 kombinacje, ale liliowy już tylko 2, a płowy zaledwie 1. W przypadku kolorów uzyskiwanych za pomocą pojemników B i D, płeć kota nie ma znaczenia. Nieważne, czy będzie to kocur czy kotka. Prawdopodobieństwo uzyskania tych kolorów jest takie samo w przypadku obu płci. Inaczej jest w przypadku koloru rudego. Lokus O, czyli pojemnik na geny odpowiedzialne za produkcję feomelaniny, czerwonego barwnika, znajduje się w chromosomie X. Dla przypomnienia, każdy osobnik ma 2 chromosomy. W przypadku osobników płci męskiej jest to XY, a żeńskiej XX. To dlatego wystarczy jedno duże O, czyli gen dominujący, odpowiedzialny za pojawianie się rudego koloru sierści, by kocur był rudy. Kocury mają tylko jedno miejsce na ten gen. Jeśli wylosują duże O, są rude. Jeśli małe O, nie są rude. Kotki mają 2 chromosomy X,
a więc 2 miejsca na geny O. Jeśli wylosują 2 duże O, są rude. Jeśli wylosują 2 małe O, nie są rude. A jeśli wylosują jedno duże O, a jedno małe O, to są w połowie rude, a w połowie nierude, czyli szylkretowe. To dlatego, jeśli spotkamy kota szylkretowego, to możemy być prawie pewni, że to kotka. Prawie, bo w rzeczywistości zdarzają się genetyczne anomalie, np. kocury z dodatkowym chromosomem X. A więc zdarzają się i szylkretowe kocury. Takiego szylkretowego kocura możecie zobaczyć na moim filmie z wrocławskich animaliów. Link wyświetli się w górnej części ekranu. Kolor rudy przykrywa kolory uzyskane w pojemniku B, ale pozostaje pod wpływem genów z pojemnika D. Oznacza to, że jeśli kot jest genetycznie czarny, czekoladowy lub cynamonowy, to jeśli jest jednocześnie rudy, widać będzie tylko to, że jest rudy. Jeśli zaś będzie szylkretowy, może to być czarny, czekoladowy lub cynamonowy szylkret. Jeśli chodzi o wpływ genów z pojemnika D, jeśli kot otrzyma choć jeden gen dominujący duże D, to nic się nie dzieje. Jeśli jednak otrzyma 2 geny recesywne, małe d, to tak jak w przypadku genów z pojemnika B, recesywne geny małe d zmniejszają gęstość pigmentu i powodują rozjaśnienie koloru. Uzyskujemy wówczas kolor kremowy lub szylkret niebieski, liliowy albo płowy. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli materiał był dla Was interesujący, to miło mi będzie, jeżeli odwdzięczycie się lajkiem lub komentarzem. Każda z tych aktywności pomaga mi rozwijać kanał i docierać do nowych odbiorców. A jeśli tajniki kociej genetyki Was interesują, to zapraszam Was na kanał za tydzień. Będę mówiła o tym, od jakich genów zależy to, czy kot jest pointem i jeśli jest, to jakim. Czyli o ragdolach tradycyjnych, minkach, sepiach i solidach. Do usłyszenia!